podnajem jest biznesem bez pieniędzy. Ja również to mówię, ale piszę od razu, że tam są inwestorzy. Polecam, mimo że nie chciałem tego robić, też byłem przeciwny agentom nieruchomości. Chciałem po prostu robić sam, nie chciałem się dzielić prowizją. Osoby, które robią takie kwatery dziadkowe, bym powiedział, czyli dywan stary, takie stare meble, wszystko po prostu łóżka piętrowe, wiadomo, nawet 3-piętrowe widziałem, kwatery w piwnicy, gdzie była jedna umywalka na 10 osób, też byłem. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Grzegorz Kusz, specjalista z dziedziny podnajmu nieruchomości, zarządzający dziś lokalami o wartości 10 milionów złotych, twórca programu Agent Specjalny na YouTube oraz współautor Biblii Inwestowania. Ruszajmy! Witam Was wszystkich serdecznie, Maciek Wieczorek, a to jest Ekspert w Bentleyu Plus. Dzisiaj będziemy mówić o podnajmie i dlatego moim gościem jest Grzegorz Kusz. Prawie zrymowałem. Prawie. Nie czuję, że rymuję. Dzień dobry, witam wszystkich. Ten człowiek jest współautorem książki Biblia Inwestowania, która ostatnio miała swoją premierę nakładem wydawnictwa Expertia, czyli naszego wydawnictwa. Jest tu kilkunastu autorów i jest kilkanaście różnych pomysłów na inwestowanie, od alkoholu, po samochody, po kolekcje, po bitcoina, złoto i nieruchomości również. I z racji tych nieruchomości mamy Ciebie w książce, ale też Ciebie tutaj przy tej okazji, bo będziemy chcieli o tym dziś trochę pogadać. Zajmujesz się podnajmem od lat 3, 4? Więcej, nawet szczerze mówiąc nie liczę tego, musiałbym to sprawdzić dokładnie, ale te nieruchomości są już w mojej głowie i w działaniu tak więcej lat tak naprawdę. Zawsze chciałem inwestować, ale były w sumie dwa problemy, które widziałem i nie do końca miałem pomysł, jak rozwiązać. Pierwszy to był, że trzeba było mieć dużo pieniędzy, żeby je kupić, żeby z nich zarabiać, a tego nie miałem jeszcze wtedy. A drugi temat, czy drugi pomysł na kupienie tych nieruchomości, no to bardzo duża zdolność kredytowa. Tego też nie miałem, bo pracowałem na etacie, później miałem firmę, czyli też jeszcze gorzej o zdolność kredytową. No i znalazłem pewnego dnia nagranie, to było chyba dokładnie 8 lat temu, pamiętam, na rozmowę z Mateuszem Brejtą, który też jest znany w podnajmie, tylko robi dla studentów pokoje, z tego co pamiętam. I Mateusz bardzo fajną rozmowę przeprowadził i tym się zainspirowałem. Okazało się, że nie trzeba mieć pieniędzy i można zarabiać z cudzych nieruchomości. To była na pewno taka lampka nad głową, która powiedziała mi: okej, jest opcja, robimy. Okej, no to dobra, to miałeś już pomysł, że można na nieruchomościach zarabiać bez kasy, czy bez dużej kasy, no nie? Bo zawsze jakąś inwestycję trzeba zrobić, ale o tym może jeszcze za chwilę. No i dobra, czyli jest pomysł. No i jaki jest pierwszy krok? Co ma zrobić ktoś, kto nas ogląda i chciałby się zająć też dodatkowo podnajmem? Może w ogóle zapytam, czy da się zajmować w ogóle dodatkowo podnajmem? Czy to jest możliwe tak realnie, czy raczej jednak to jest biznes na pełny gwizdek? Na pełny gwizdek, no ładnie ujęte, spodobało mi się. Powiem tak, że myślę, że to jest bardzo uniwersalny sposób. Ja też nigdy nie mówię, że to jest najlepszy sposób, bo sam wiesz, oglądający mnie widzą, że tych nieruchomości, że temat inwestowania w nieruchomości jest bardzo, bardzo szeroki. Nie można powiedzieć, że zajmuję się nieruchomościami i wyczerpać temat, bo podnajem to jest tylko jedna, nie wiem, z 15-20 gałęzi nieruchomości. Można to robić na jednym mieszkaniu, na dwóch mieszkaniach i po prostu pracować sobie u siebie lub mieć swój biznes i mieć jako drugą nogę finansową. I myślę, że to jest dobry pomysł na sam początek, jeśli ktoś normalnie pracuje u siebie, żeby tworzyć i szukać drugiej takiej swojej niszy, jak najbardziej. A można to robić na maksa, na pełen etat. Ja tak naprawdę to robiłem właśnie w ten sposób. Ja poszedłem na maksa, nie miałem w zasadzie wyjścia, więc poleciałem grubo, wyprowadziłem się nawet ze swojego mieszkania, bo opłacało się zrobić podnajem na nim. Pamiętam, to mam też tą historię opisaną w mojej książce. Która premierę już też ma. Tak, która dokładnie niebawem będzie miała premierę. W zasadzie wszystkie swoje historie i błędy też opisałem. Tak szczerze mówiąc, zaczynając, nie miałem żadnej książki, żadnej wiedzy poza tym podcastem, o którym mówiłem, czyli to też jest informacja, że nie trzeba bardzo dużo się edukować tutaj w tym temacie, tylko można działać i edukować się w trakcie. Ja tak robiłem. Oczywiście dzisiaj jest łatwiej, sam wiesz, że tej wiedzy na YouTubie czy w internetach w ogóle jest bardzo dużo. Dzisiaj mamy w ogóle takie czasy, że wiedzy jest więcej niż działania, bym powiedział, że jest mnóstwo ludzi, którzy wiedzą więcej od tych, którzy działają. Tych działających jest zdecydowanie mniej niż tych wiedzących. No ja zaczynałem po prostu działając. Nie interesowało mnie to, że nie wiem, robiłem mnóstwo błędów, mnóstwo pieniędzy straciłem niestety, ale
ale finalnie jest dobrze. Dzisiaj tak podsumowując jeszcze, jest około 10 milionów nieruchomościach, którymi zarządzamy jako firma. No i żadna z tych nieruchomości nie jest kupiona, nie jest w kredycie. Znaczy później przy okazji zaczęliśmy kupować już, więc mamy kilka swoich, ale te które zostały w podnajem wzięte, to one myślę, że dosyć dużej wartości. Żeby wziąć kredyt 10 milionów, no to ta zdolność musiała być gigantyczna. Tego nie ma. Pytanie jeszcze, czy ja tam nie zapomniałem o pierwszej części pytania? Nie, myślę, że jest okej, bo teraz chciałbym się przenieść, bo to jest właśnie fajne w podnajmie, że można tak jakby mieć nieruchomości wartości 10 milionów, oczywiście są niesprzedawalne, No dokładnie. ale zarabiać z takiej ilości nieruchomości, gdzie normalnie by się do tego dochodziło jednak znacznie dłużej, gdyby się chciało je kupić, więc to jest fajne, a teraz chciałbym się przenieść do McDonalda. Jedźmy. Maciek zgodniał. Ja tam nic nie wiem w takich miejscach, ale co ty robisz w McDonaldzie? Bo to się stricte wiąże z podnajmem. Co ja robiłem w McDonaldzie? Tak, tam się zaczął mój biznes i tam miałem biuro. To był sam początek i faktycznie jak byłem po pierwszym spotkaniu z gościem, który robił podnajem, ja z nim wypiłem jedną kawę i to nie było jeszcze w McDonaldzie, gdzie on mi coś tam powiedział, jak to robi. To była jedyna wiedza, którą ja miałem. I później chciałem to mieszkanie pierwsze wynająć, no bo wiadomo, trzeba znaleźć mieszkanie, które właściciel zgodzi ci się, żebyś ty z niego zarabiał. No a wyobraź sobie sytuację, że ktoś do ciebie dzwoni i mówi tobie: dzień dobry, panie Adamie, panie Kamilu, chcę wynająć pana mieszkanie i robić hajs na panu mieszkanie. Co pan na to? No, że już nie jest dostępne. No już się wynajął. Właśnie przed chwilą pan dzwonił i zarezerwował. Nie, już jest 7 chętnych, którzy dają więcej. Więc generalnie wiemy, że niestety my sobie z tym... My mamy taką świadomość, że to jest, ale od lat w Polsce jest taka mentalność, że przedsiębiorca to jest właśnie ten taki, no, ktoś gorszy, tak? Ten taki prywaciarz, złodziej i tak dalej. Jeśli ktoś ma zarabiać, jeszcze ma coś mieć więcej, lepiej niech to mieszkanie stoi puste. I często się z tym spotykałem, a ja nie wiedziałem, że nie można właścicielowi w ten sposób mówić, że ja z tego będę zarabiał, tylko trzeba troszkę inaczej podejść. I w McDonaldzie przeprowadziłem 51 rozmów nieskutecznych. 51 rozmów, 51 ogłoszeń, gdzie zadzwoniłem, gdzie zapytałem, czy ogłoszenie jest aktualne o wydanie mieszkania. Usłyszałem, że tak. No i tłumaczyłem, jak to ma wszystko wyglądać i dostałem 51 razy w twarz. Ja bym się tu zatrzymał, bo uważam, że większość ludzi nie wykonałaby 11 połączenia. Myślę, że tak. Jestem przekonany myślę, co do że tego, więc chciałem znaleźć tu jakiś model w twojej głowie. Co tam się zadziało, że ty dzwoniłeś 51 razy bez efektu? Bo to już psychologia wchodzi w grę. Trudno mi wrócić dokładnie do tych myśli, które miałem wtedy w głowie, bo to było parę lat temu, ale poszukajmy chwilę, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno widziałem model tego gościa z internetu, Mateusza, któremu to działało, i później spotkałem gościa w moim mieście, który też to robił i jemu to działało. I skoro zacząłem dzwonić i oni mi odmawiali, ale z drugiej strony tym ludziom, których poznałem, działał ten podnajem, to ja mówię, co jest nie tak, że ci ludzie się nie zgadzają. Jak tutaj czy to jest jakiś tylko moment, który ja muszę przejść? Ale nie wiedziałem tak naprawdę. To był mój błąd, bo ja nie umiałem rozmawiać przez telefon. Ja po prostu całą historię sprzedawałem, czyli dzisiaj wiem, że telefon służy do umówienia spotkania, że ja nie mam mówić dokładnie po kolei każdemu półgodzinnej historii, a tak było. Ja tam po prostu cały dzień siedziałem. Wypiłem niezliczoną ilość kaw, nie jadłem nic, ale po prostu całą historię opowiadałem i to był mój błąd, więc generalnie cały czas się zastanawiałem, co jest nie tak z moimi rozmowami albo z tymi ludźmi. A wierzyłem się tu, właśnie tego bym się przyczepił, bo to nie wiem, czy wiesz, ale to jest wyjątkowe. Naprawdę. I tak ci ta ilość rozmów? Nie. Wyjątkowe jest to, co ty mówisz w tym momencie i myślę, że ktoś, kto w psychologii nie siedzi, mógłby tego nie zauważyć, jak ważna rzecz tu się właśnie wydarzyła. Większość ludzi nie myślałaby, co jest nie tak z ich rozmową albo z tym, co robią, tylko z nimi. I to jest samobójstwo największe, które wielu ludzi popełnia nieświadomie, że właśnie zrobiło coś, to nie wyszło i ty spojrzałeś jakby na zewnątrz, no nie? Czyli dobra, jest rynek, działa to, więc są dowody, no i jest facet jeden, który dzwoni i ma efekty i facet dwa, który dzwoni i nie ma efektów, czyli trzeba zacząć coś robić inaczej. A jestem przekonany, że większość ludzi bierze to osobiście po prostu, że wszystko to po prostu oni, Bóg nie chce, żeby byli bogaci, albo oni czegoś nie mają tej charyzmy, mają krzywy głos albo coś tam. Tak. Więc to jest genialna strategia. Także od razu wiadomo, co można zastosować, bo to ma wiele różnych zastosowań. Czyli 51 rozmów. I co? Co z 52 w takim razie? Bo to aż korci zadać to pytanie. Aż korci, żeby zapytać. W zasadzie się zastanawiałem wiele razy, co by było, gdyby ta 52 rozmowa się odbyła pierwszego dnia.
bo ona się nie odbyła, bo ktoś nie odebrał telefonu. I chyba nie do końca było tak, że została jedna. Najprawdopodobniej zostały dwa telefony, które mi zostały na drugi dzień, bo po prostu ktoś nie odebrał. I ja pojechałem do domu taki, wiadomo, głowa w dół, przegrany, poszedłem spać i drugiego dnia się obudziłem i mówię, widzę tutaj 2 numery jeszcze, które nie zostały rozmowy przeprowadzone. Wyjadę. Pojechałem znowu do McDonalda, znowu usiadłem w tym samym miejscu i miałem 2 numery telefonu. Zadzwoniłem na pierwszy, historia się powtórzyła. Czyli dokładnie było tak samo jak z tymi wcześniejszymi dnia poprzedniego. Został mi ostatni telefon i zadzwoniłem i umówiłem się na spotkanie. I pojechałem i tak podnająłem pierwsze mieszkanie. To był, w ogóle to jest mega śmieszne, bo pan mi powiedział, zapraszam, bardzo fajne mieszkanie, mieszkanie jest wolne, z okien widać piękne drzewa, a ja, drzewa? W ogóle o co chodzi? Zszokowany byłem. Powiedziałem, że chcę na podnajem, że dla pracowników. Wszystko powiedziałem tak jak w tych wszystkich wcześniejszych rozmowach. Nie wyciągałem w ogóle wniosków. A może po prostu, nie wiem, desperacja w moim głosie, że już kończę, że to nie wyjdzie. Ja po prostu naprawdę byłem zdołowany, bo to nie działało i chciałem tylko to skończyć. Mówię, ostatnia rozmowa, idę do domu. I naprawdę, nawet nie wierzyłem po tych porażkach tego dnia poprzedniego. Chciałem tylko skończyć zadanie, żebym miał takie czyste sumienie, że no widzisz, nie działa. Teraz będę szukał innego sposobu, żeby dojść do tych mieszkań. Ja chciałem to robić, ale nie umiałem znaleźć tego modelu. Na szczęście ten ostatni, ale pierwszy niejako wynajmujący się zgodził na spotkanie. Pojechałem i wynajęte. A to jeszcze zapytamy, czemu to było w McDonaldzie? W sensie nie stricte, że w McDonaldzie, tylko że czemu na przykład nie dzwoniłeś z domu, z auta? Nie wiem, nie pamiętam. Bo to jest w ogóle, to jest też ciekawa strategia, że często jak mamy coś do zrobienia, zwłaszcza coś nowego, stresującego, że się boimy, jest to totalnie poza naszą strefą komfortu, to zauważyłem, że wielu ludzi właśnie tak jakby się umawia, sami ze sobą się umawiają, że właśnie idą tam i tam to będą robić i przez to robią właśnie, że nie wiedzą, że dobra, idę tam, wtedy tam o 12 piję tą kawę w tym maku i właśnie no po to tam jestem, no nie, więc to już nie ma wtedy wymówki. Wtedy miałem taki okres w życiu, że właśnie często planowanie, kalendarz, jakieś rozmowy, pisanie na komputerze, odpisywanie na maili, dobrze by się to po prostu robiło, albo w jakiejś restauracji z kawą, albo właśnie w McDonaldzie. Wtedy chyba było tak, że po prostu jakoś miałem po drodze i to był też taki McDonald's trochę na uboczu, gdzie nie było dużo ludzi. Właśnie tam było spokojnie i jakoś lubiłem to miejsce. Ta kawa i szły mi te rozmowy. Mimo że one nie były skuteczne, no to finalnie się to tam wszystko zaczęło. Super. Okej, no to dobra, to przyjeżdżasz na spotkanie, czyli sekret spotkania, umówienia spotkania, żeby umówić spotkanie, a nie pitolić 10 minut. Dokładnie. Dobra, wpadasz, co tam się wydarzyło? Co się wydarzyło na spotkaniu? Co się wydarzyło na spotkaniu? No, generalnie trzeba po prostu na spotkanie przyjechać i to też nie jest tak, że każde mieszkanie nadaje się na podnajem. To jest też ważna rzecz, że mieszkanie musi być po prostu duże, muszą być nieprzechodnie pokoje, najlepiej jakby kuchnia była nieprzechodnia. Dobrze jakby to mieszkanie było już gotowe, żeby nie trzeba było remontować, wsadzać tam pieniędzy, bo ktoś czasami mówi w internetach też można znaleźć informację, że podnajem jest biznesem bez pieniędzy. Ja również to mówię, ale piszę od razu, że tam są inwestorzy, czyli bez swoich można pieniądze pożyczyć, bo one na początku oczywiście potrzebne są. Fajnie by było, gdybyśmy znaleźli mieszkanie, które jest gotowe. No ale właśnie, będąc na mieszkaniu, trzeba właściciela przekonać, bo on się dowie, że to jest na podnajem, że my tego nie szukamy dla siebie. No i ważna rzecz, najważniejsza, że my musimy to powiedzieć, bo znam osoby, które nie mówiły kompletnie, czyli ktoś właściciel pytał, czy to mieszkanie dla pana, czy pan tu będzie z żoną mieszkał, z dziećmi, z rodziną, kto tu się wprowadzi. Trzeba wprost powiedzieć, nie, ja jestem przedsiębiorcą, ja mam swoją działalność, zarabiam na tak jakby wynajmowaniu dalej mieszkań, na podniesieniu wartości. No generalnie mam swoich pracowników, czy tam pracowników firm współpracujących, ja tak zawsze mówiłem i po prostu będziemy tutaj robić dla nich miejsca, pokoje czy tam łóżka i wprost. Jeśli faktycznie był taki moment, a był bardzo popularny, gdzie do Polski zjeżdżali Ukraińcy, to było nowe, to ludzie się tego bardzo bali, ale później to już spowszechniało i wszyscy o tym wiedzieli, więc nie było to nic dziwnego. Ja miałem właśnie taką specjalizację i do dzisiaj w zasadzie tak jest, że głównie pracuję z pracownikami ze wschodu, czasami miałem też Polaków, ale można powiedzieć, że jestem specjalistą od kwater pracowniczych dla pracowników ze wschodu, bo dziś około 250 takich miejsc w tym momencie posiadam. Хорошо. To w takim razie, a statystyka jak wygląda na tych już spotkaniach, że oglądasz mieszkania, na 10 takich osób, ile powie, że nie, jak na podnajem to nie, dzięki, jak się to zrobi dobrze już?
Ale już liczymy te mieszkania, które są dobre, czy w ogóle... Nie, to w ogóle jakby niezależnie. Niezależnie. Na 10 osób, jak już dobrze tłumaczysz teraz, bo powiedzmy, że doświadczenie robi swoje, jak już dobrze tłumaczysz, o co chodzi, to na 10 osób ile odpada, że nie zgodzi się na to za wszelką cenę? Jest taki czynnik, który bardzo podniósł statystykę, bardzo. I to powiem szczerze, że może nawet do 100%, ja tego nie liczyłem, ale był taki okres pół roku, że każde mieszkanie, gdzie pojechaliśmy, to było 100%, czyli nie było w ogóle odmów. I tym czynnikiem kluczowym, tą gwiazdką, był agent nieruchomości, z którym ja na początku, z którymi nie chciałem współpracować, bo uznawałem, że to jest dodatkowy koszt biznesu i trzeba płacić prowizję każdemu agentowi, a ja sobie sam zrobię. Ja sobie sam ogarnę, ja jestem mądrzejszy, ale przekonały mnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest rynek ukryty, czyli ten rynek nieruchomości, których nie ma w ogłoszeniach, nie ma w portalach, czyli te mieszkania, które ma sąsiad, ma sąsiadka, mają agenci nieruchomości po znajomości, gdzieś dostają od swoich inwestorów czy starych klientów, nie wiem, zdjęcia na WhatsAppa, że mamy taką nieruchomość. To jest rynek ukryty i te mieszkania najszybciej się rozchodzą. Ja najczęściej dostawałem takie tematy właśnie od nich. I po co mi ten agent nieruchomości? Kiedy zacząłem z nimi współpracować, agenci jechali albo dzwonili do tych klientów, którzy mieli mieszkania i przedstawiali, robili takie przedstawienie mnie na początku, zanim ja jeszcze przyjechałem na spotkanie i mówili, to jest pan Grzegorz ma firmę, zarządza mieszkaniami, ja go znam. Poważnym dżentelmenem. Dokładnie, poważny dżentelmen przyjedzie, ale to było bardzo fajne, bo tam były, na pewno jest większe też zaufanie do agenta nieruchomości, tym bardziej jak na przykład kiedyś wcześniej już współpracował z właścicielem. I ten agent już jest znany i ta osoba, która ma mieszkanie, już z nim na przykład kiedyś wynajmowała. I ta osoba mówi, tu jest pan Grzegorz, ja z nim już wynajęłam kilka mieszkań, jest wszystko w porządku, płaci, jest firma wypłacalna, nie ma problemów. Mogę śmiało rekomendować. Jak ja przyjeżdżałem na takie spotkanie i to mieszkanie było ok, to tam nie było rozmowy. W zasadzie od razu było na tak, ja tylko negocjowałem warunki, może cenę czasami i tak się to kończyło, więc to było bardzo przyjemne. Mnóstwo czasu oszczędzałem, agent zarabiał swoją prowizję, ale ja oszczędzałem bardzo dużo właśnie znowu kolejnych spotkań, żeby szukać nowych mieszkań. Także to polecam, mimo że nie chciałem tego robić. Też byłem przeciwny agentom nieruchomości. Chciałem po prostu robić sam, nie chciałem się dzielić prowizją. Wprost. No, chciałem jak najtaniej ten biznes robić. Okazało się, że opłaca się zapłacić prowizję agentowi za jego dobrą pracę. Okej, super, czyli już mamy jakiś patent, jak zwiększyć to. No i dobra, wchodzisz na te mieszkania, w takim razie teraz z drugiej strony, które ty musisz odrzucać? Czyli po czym wiesz, że to mieszkanie na pewno odpada? Cześć, mam nadzieję, że podobał Ci się fragment mojego wywiadu w Bentleyu. Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie Maćka, które zadał i zobaczyć w ogóle cały ponadgodzinny wywiad, zapraszam Cię do wejścia w link poniżej i zakupienia dostępu do nowoczesnej firmy, bo właśnie tam jest cały ten mój wywiad i jest wiele więcej wywiadów eksperta Bentleyu Plus, które nie są publikowane na YouTubie, na oficjalnym kanale eksperta w Bentleyu i nigdy nie będą, bo jest to zamknięta platforma dla przedsiębiorców, gdzie dodatkowo poza wiedzą, poza tak jakby całym planem przygotowanym dla przedsiębiorców jest również mnóstwo dodatkowych wywiadów z przedsiębiorcami, z ludźmi sukcesu. No i ja również zostałem zaproszony na ten wywiad, także też dałem Ci możliwość obejrzenia kilkunastominutowego fragmentu. Mam nadzieję, że się podobał, no i że skorzystałeś. Jeśli chcesz trochę więcej i chcesz zobaczyć cały wywiad i chcesz zobaczyć, co nowoczesna firma może dać Tobie, masz poniżej link, kup sobie dostęp do nowoczesnej firmy. A co w środku? A w środku przede wszystkim zamknięta platforma dla przedsiębiorców. Jest tam już prawie 250 osób, 250 przedsiębiorców, którzy mają grupę na WhatsAppie, grupę wsparcia, a oprócz wsparcia przedsiębiorców, promowania tam wspólnych usług, ustalania różnych strategii, pytania doświadczonych wielkich przedsiębiorców, bo widzę, że naprawdę część tych przedsiębiorców jest tam naprawdę z wysokiego poziomu. Są negocjacje, są konkretne strategie, checklisty, dużo tak naprawdę strategii Maćka Wieczorka i Kacpra Bisanza, którzy są właścicielami kanału Ekspert w Bentleyu. Mnóstwo innych rzeczy, które ja również wykorzystuję na co dzień, także myślę, że warto. Kliknij w link poniżej, przeczytaj opis tego całego programu dla przedsiębiorców i być może skorzystasz. Także trzymaj się, do zobaczenia.